W poprzednim filmie, dostępnym na kanale Fundacji Jeszcze Będzie Pięknie, rozpoczęłam temat antykoncepcji w czasie laktacji. Omówiłam wewnątrzmaciczną wkładkę niehormonalną jako jedną z metod antykoncepcyjnych, które kobieta karmiąca piersią może wybrać. Ale wkładka z miedzią nie jest jedyną opcją antykoncepcji w okresie laktacji. Są inne, również skuteczne i bezpieczne dla dziecka karmionego piersią metody zapobiegania nieplanowanej i niechcianej ciąży. Do tych metod zalicza się antykoncepcję hormonalną i o tym opowiem Ci w tym filmie. Ja nazywam się Magdalena Stolarczyk, jestem doktorem nauk farmaceutycznych i jestem autorką bloga farmaceuta-radzi.pl. W swojej pracy bardzo często zajmuję się skutecznością i bezpieczeństwem stosowania leków w czasie laktacji. Wiem, z jakimi pytaniami, wątpliwościami i obawami spotykają się młode mamy karmiące piersią, chcące stosować antykoncepcję. Z jednej strony chcą zadbać o swój komfort i zabezpieczyć się przed nieplanowaną i niechcianą ciążą, a z drugiej strony obawiają się, czy dany lek nie zaszkodzi ich dziecku, które karmią piersią. Potrzebują nie tylko skutecznej metody antykoncepcyjnej, ale jednocześnie takiej, która będzie bezpieczna dla ich dziecka. I o takich metodach opowiem Ci za chwilę. W okresie laktacji, w okresie karmienia piersią, kobieta może stosować antykoncepcję hormonalną. Tutaj do wyboru ma różne metody, takie jak m.in. wkładki wewnątrzmaciczne hormonalne, jednoskładnikowe tabletki antykoncepcyjne, implanty lub zastrzyki antykoncepcyjne. Natomiast, co warte zaznaczenia, w czasie laktacji nie powinno się stosować tabletek antykoncepcyjnych dwuskładnikowych. Najbardziej dostępne i najczęściej wybierane przez młode mamy w okresie laktacji są hormonalne wkładki wewnątrzmaciczne i tabletki jednoskładnikowe, tak zwane mini pigułki, i o tych metodach chciałabym Ci dokładniej opowiedzieć. A skoro w poprzednim filmie omówiłam wkładkę niehormonalną, to dzisiaj rozpocznę film od omówienia wkładki hormonalnej. Taka wkładka kształtem zbliżona jest do wkładki niehormonalnej, kształtem przypomina literę T i zawiera wbudowany zbiorniczek, w którym znajduje się hormon levonorgestrel. Wkładka ta, podobnie jak wkładka niehormonalna, umieszczana jest przez lekarza w macicy i jak już się tam znajduje, to stopniowo przez cały czas uwalnia hormon. Antykoncepcyjny mechanizm działania hormonalnej wkładki wewnątrzmacicznej jest złożony i wielokierunkowy. System ten wpływa na śluz szyjkowy, zagęszczając go i tym samym czyniąc go nieprzepuszczalnym dla plemników. Ponadto system ten powoduje zmiany morfologiczne endometrium, które utrudniają zagnieżdżanie się zarodka i co więcej, u niektórych kobiet wkładka ta może powodować zahamowanie owulacji. Dla wielu kobiet hormonalna wkładka wewnątrzmaciczna jest dobrą metodą antykoncepcyjną i warto rozważyć jej stosowanie np. podczas laktacji. Należy jednak pamiętać o tym, że są pewne przeciwwskazania do jej stosowania i do takich przeciwwskazań zalicza się m.in. nadwrażliwość na substancję czynną lub substancje pomocnicze wkładki, ciążę lub jej podejrzenie, stany zapalne narządów miednicy, zapalenie szyjki macicy, nowotwory wątroby, rak piersi, rak szyjki macicy, krwawienia, nieprawidłowości w obrębie macicy, a także inne, o których należy porozmawiać z lekarzem. O tym, czy dla Ciebie hormonalna wkładka wewnątrzmaciczna będzie odpowiednia, zależy od lekarza. To on podczas rozmowy z Tobą i podczas badania określa, czy wkładka ta może być u Ciebie założona. On też tą wkładkę zakłada. Wkładkę taką można założyć bezpośrednio po porodzie lub po upływie 6 tygodni od porodu. Wkładkę taką zakłada się na określony przez producenta czas, jest to najczęściej 5 lat, choć taką wkładkę można oczywiście wyjąć wcześniej i od razu po jej usunięciu następuje powrót do płodności.
Wewnątrzmaciczna wkładka hormonalna to jedna z najbardziej skutecznych metod antykoncepcyjnych. Jeżeli chodzi o jej stosowanie podczas laktacji, to ilość uwalnianego z wkładki hormonu jest na tyle niewielka, że nie przenika ona do pokarmu kobiecego i w związku z tym wkładkę tą mogą stosować kobiety karmiące piersią. Warto dodać, że dobowa dawka lewonorgestrelu i jego stężenie we krwi są mniejsze w przypadku stosowania takiej wkładki niż jakiejkolwiek innej hormonalnej metody antykoncepcyjnej. Co więcej, dotychczas nie wykazano, aby lewonorgestrel uwalniany z wkładki wewnątrzmacicznej wpływał niekorzystnie na proces laktacji i na zdrowie i rozwój dziecka karmionego piersią. W czasie laktacji można także bezpiecznie stosować jednoskładnikowe tabletki antykoncepcyjne i jest to chyba najbardziej popularna wśród młodych mam i najczęściej obok wkładki wewnątrzmacicznej wybierana metoda antykoncepcji. Tabletki antykoncepcyjne jednoskładnikowe, tak jak sama nazwa wskazuje, zawierają jeden hormon i hamują one owulację, zwiększają lepkość śluzu szyjkowego, co utrudnia dotarcie plemników do jamy macicy i co więcej, tabletki takie wpływają na endometrium i przez to utrudniają zagnieżdżanie się zarodka. Przeciwwskazaniem do stosowania jednoskładnikowych tabletek antykoncepcyjnych jest m.in. nadwrażliwość na substancję czynną tych tabletek lub na którąkolwiek inną substancję znajdującą się w nich, czynne zaburzenia zakrzepowo-zatorowe żył, przebyta lub obecna ciężka choroba wątroby, występowanie lub podejrzenie nowotworów złośliwych zależnych od hormonów płciowych, krwawienia z dróg rodnych o nieznanej etiologii, niewydolność nerek i inne, o których poinformuje Cię lekarz podczas wizyty ginekologicznej. Tabletki takie przyjmuje się codziennie o stałej porze przez 28 kolejnych dni w kolejności wskazanej na blistrze bez względu na występowanie bądź niewystępowanie krwawienia. Kolejny blister rozpoczyna się bezpośrednio następnego dnia po zakończeniu poprzedniego opakowania. Jeżeli chodzi o stosowanie tych tabletek w czasie laktacji, to tabletki antykoncepcyjne jednoskładnikowe mogą być stosowane w okresie karmienia piersią. Składniki tych tabletek nie wpływają negatywnie na proces laktacji, choć niewielkie ich ilości substancji czynnych mogą przenikać do mleka mamy, niemniej jednak dotychczas nie wykazano, aby wpływały one niekorzystnie na zdrowie i rozwój dziecka karmionego piersią. Tabletki antykoncepcyjne jednoskładnikowe mogą być stosowane przez kobiety karmiące, tak jak mówiłam przed chwilą, jak również przez pacjentki cierpiące na migreny. Co istotne i co warto zaznaczyć, to to, że taka metoda antykoncepcyjna wymaga regularnego przyjmowania tabletek i co bardzo ważne, jej skuteczność właśnie zależy od prawidłowego, regularnego, sumiennego, codziennego ich stosowania. Jeżeli chodzi o inne metody antykoncepcji hormonalnej i ich stosowanie w czasie laktacji, to kobieta karmiąca piersią może także bezpiecznie dla dziecka stosować implant antykoncepcyjny zawierający sam progestagen. Taki implant zakładany jest podskórnie i działa około 3 lat. Po tym czasie należy implant usunąć lub wymienić na inny. Powrót do płodności następuje zaraz po usunięciu implantu. Oprócz tego kobieta karmiąca piersią może także stosować zastrzyki antykoncepcyjne. Zawierają one sam progestagen, podawane są raz na 3 miesiące. Niestety ich stosowanie może wiązać się z występowaniem działań niepożądanych i po ich zastosowaniu powrót do płodności może wynosić nawet do roku. Podsumowując, to nie jest tak, że kobieta w okresie laktacji nie może stosować antykoncepcji. Wręcz przeciwnie, jest sporo metod, które stosunkowo skutecznie zabezpieczą ją przed nieplanowaną i niechcianą ciążą. Co istotne, wspomniane przeze mnie metody antykoncepcyjne będą również bezpieczne dla dziecka karmionego piersią i dla procesu laktacji. Niemniej jednak warto pamiętać, że antykoncepcję zleca lekarz. On podczas badania i rozmowy z pacjentką wspólnie ustalają, które metody będą dla pacjentki dobre, skuteczne i bezpieczne.
Warto także pamiętać, że nie ma 100% metody antykoncepcyjnej, a sama laktacja, mimo opinii krążącej gdzieś w społeczeństwie, nie chroni przed zajściem w ciążę, ale o tym opowiem Ci już w kolejnym filmie. Tymczasem bardzo dziękuję Ci za uwagę. Mam nadzieję, że film i informacje w nim zawarte Ci się podobały i przydadzą Ci się w przyszłości. Jeśli tak, to zostaw lajka, komentarz lub udostępnij ten film dalej.